Cześć! Mam już wykonane panelowe ogrodzenie od strony zachodniej. Wyszło to w taki sposób. No i dzisiaj kolejna praca. Muszę sobie podsypać podmurówkę. Jak widzicie, połowa tej pracy już wykonana, a druga połowa, czyli około 13-14 metrów, czeka mnie dzisiaj. Mam zamiar tą pracę zaplanowaną na 2 dni zakończyć. Zapytacie, skąd biorę ziemię właśnie na podsypanie tej podmurówki? Otóż biorę ją właśnie z tego miejsca, czyli wjazdu na moją działkę. Przy wykopywaniu go koparka pozostawiła około 1 metra, no i właśnie ten metr ziemi starannie zagospodaruję. Praca nie jest łatwa, no bo trzeba się napracować sztychówką, ale muszę wam powiedzieć, że sprawia mi ona bardzo wiele radości, ponieważ lubię poczuć, że coś robię własnymi rękoma, siłą własnych mięśni. Ziemia jest taka mieszana, trochę takiej żyznej ziemi, troszkę gliny. To się wszystko razem wymiesza i tam pod podmurówkę powędruje już taka zmieszana ziemia. No to pyk i na taczkę. I tak jeszcze kilkanaście razy. Oczywiście kilkanaście taczek mam na myśli. A do przejechania mam około 12 metrów. Ten wjazd jest oczywiście pod górkę, więc jest to dodatkowe utrudnienie. Ale jak widzicie, daję sobie radę. Po prostu nie napełniam taczki aż po same brzegi. No i tak jest o wiele łatwiej z nią podróżować w docelowe miejsce. Trwa to oczywiście dłużej, ale koniec końców jestem mniej zmęczony. A siły przecież oszczędzać trzeba. Nie można się zamęczyć, aby na drugi dzień znów mieć werwę do kolejnej pracy. A taka ilość ziemi załadowanej na taczkę jest optymalna. No i jak widzicie, tworzą się takie kopczyki, które ładnie uzupełnią te szczeliny pod podmurówką. No to jadę po kolejną partię. No dobrze, cała nadprogramowa ziemia z tego wjazdu już wybrana. Teraz wjazd ma takie wymiary jak w projekcie. No a wy możecie zobaczyć, jak to wyszło. Tutaj jakiś korzeń jeszcze gdzieś wystaje. Będę go musiał obciąć. A sam wjazd został poszerzony o około metr. To jest moja już zakończona praca, którą wykonałem w dniu wczorajszym. No a dzisiaj, zobaczcie, tyle ile widzicie kopczyków, tyle właśnie taczek musiałem nawieźć tej ziemi. No i za chwilkę zacznę to ładnie wyrównywać. Oczywiście również własnymi siłami. Mam taką sztywną łopatę. Sprawdza się ona lepiej niż grabie, ponieważ ma zakrzywioną tą końcówkę i dosyć fajnie rozprowadza się nią tą ziemię.
Kolejny etap to już robótki ręczne, ponieważ własnymi rękoma najfajniej podsypuje się tą wolną przestrzeń między gruntem a podmurówką. No i jeszcze tam na stronę sąsiada troszkę wrzucę. Będzie pewnie zadowolony, ponieważ on prawdopodobnie będzie musiał wykonać podobną pracę, aby jakoś sobie to tam ładnie ukształtować po jego stronie. Tak, no to teraz zagęszczarka, czy też ubijak o ciężarze roboczym około 75 kg. Tak właśnie działa w praktyce. Zaletą takiej zagęszczarki jest to, że umożliwia pracę pod dowolnym kątem, z niezwykłą precyzją. Polecam. Dodam jeszcze, że jest ekologiczna i nie zużywa paliwa. To niewątpliwy atut. Teraz jeszcze taka na szybko związana miotełka. To są gałązki bodajże pęcherzycy. No i jak widzicie, również sprawdza się rewelacyjnie. Szczególnie kiedy nie mamy pod ręką odpowiedniej miotły. Zaraz będzie wszystko idealnie wyczyszczone. I żadna drobinka ziemi nie uchowa się na tej podmurówce. Kogut obwieścił uroczyście zakończenie prac. Ja jestem zadowolony, bo cała praca wykonana przez 2 dni. Dziękuję ślicznie za obejrzenie tego filmiku i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!